Pierwszy dzień wiosny. Nawet ptaki się śmieją. Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku I ja. I Nuri, oczywiście. Witamy Was w ostatnim ramadanowym vlogu w tym roku. I będzie to odcinek specjalny. Myślę, że bardzo ciekawy, szczególnie dla tych, którzy się wybierają do Turcji i mają zamiar w Turcji zwiedzać. Jak widzicie, jesteśmy w aucie, dlatego że wybieramy się na wieś. Na tą samą wieś, w której Nuri pracuje na co dzień w szkole. I mieliście okazję już tą wieś i tą szkołę zobaczyć. No chyba, że jesteście tutaj nowi i przegapiliście tego vloga, no to możecie sobie oczywiście nadrobić. Wrzucę Wam link w przypiętym komentarzu. A dzisiaj jedziemy właśnie na tą wieś, dlatego że na tej wsi mieszka para naszych przyjaciół i zaprosili nas dzisiaj do siebie na iftar, czyli na kolację po całym dniu postu. A że jest to para no dość tradycyjna, religijna, bo oboje są nauczycielami religii, to zaproponowali nam też, żebyśmy po iftarze zostali trochę dłużej i żebyśmy towarzyszyli im w specjalnej modlitwie, która się odbywa w meczecie tylko w czasie ramadanu. Wieczorami. Ona się nazywa Terawi. No właśnie. I stąd właśnie pomysł na ten dzisiejszy odcinek. Oczywiście musieliśmy też najpierw porozmawiać z imamem, czyli duchownym, który... To taki ksiądz. No właśnie, to taki ksiądz, który akurat odpowiada za ten meczet na tej wsi. I musieliśmy go poprosić po prostu o pozwolenie na nagrywanie. Takie pozwolenie dostaliśmy. Więc plan na dzisiejszy odcinek jest taki, że pojedziemy właśnie najpierw do tego meczetu. Pokażemy Wam, jak taki malutki, nieturystyczny meczet dla takiego wiejskiego społeczeństwa na wschodzie Turcji wygląda. I opowiem Wam tam, jak się przygotować do wizyty w meczecie, jak meczet zwiedzać podczas Waszego wyjazdu do Turcji, żeby nie strzelić jakiejś gafy. A później zabierzemy Was na ten iftar do naszych przyjaciół. No i później też pójdziemy wspólnie na tą modlitwę i zobaczę, czy uda mi się też z tej modlitwy coś Wam pokazać. Na pewno. Mam oczywiście przy sobie też tytułową chustkę, ale po co, to Wam powiem później, jak już będziemy na miejscu. A teraz ruszamy w drogę, bo zostało nam już mało czasu. Jesteśmy na miejscu, ale zanim wejdziemy do meczetu, to pierwsza zasada dotycząca ubioru. Oczywiście, jeżeli przyjeżdżacie do Turcji, już w ogóle do tych kurortów turystycznych położonych nad morzem, to możecie się tutaj ubierać normalnie, tak jakbyście się ubierali podczas wakacji w Polsce. No wiadomo, tylko po prostu tak prosto z plaży w bikini nie wypada iść do miasta. Lepiej coś na siebie narzucić, no ale to chyba oczywiste. Ale jednak są w Turcji dwa miejsca, w których należy jednak zadbać o ubiór i należy się zakryć. I jest to właśnie meczet i cmentarz. Więc jeżeli decydujecie się na zwiedzanie meczetu, to tak, panowie powinni mieć przynajmniej krótki rękawek. Najlepiej, żeby był długi rękaw, no ale jak już musi być krótki, no to taki zakrywający ramiona, nie bezrękawnik. No i spodnie też najlepiej, żeby były długie, no ale jak już nie mogą być długie, no to przynajmniej takie zakrywające kolana. A jeżeli chodzi o kobiety, to trzeba ubrać jakieś luźne ubrania, które zasłonią ciało w taki sposób, że będą widoczne tylko dłonie i stopy i twarz. Włosy trzeba też zakryć.
No i właśnie o takiej porze roku, jak mamy teraz, w taką pogodę, u mnie nie ma problemu, bo tak czy owak jestem cała zakryta. Wystarczy mi chustka, którą za chwilę zakryję głowę. No ale wiadomo, Wy zazwyczaj przyjeżdżacie tutaj w sezonie letnim, w upale, więc raczej będziecie mieć ubrane jakieś zwiewne, krótkie sukienki, shorty i bluzki na ramkach, więc no w taki dzień, kiedy macie zaplanowane zwiedzanie meczetu, to po prostu polecam ubrać jakieś dłuższe, zwiewne sukienki, spódnice, dłuższe, cienkie spodnie z materiału, koszulę cienką z długim rękawem, czy mieć po prostu więcej przy sobie takich chustek, jedną do zakrycia włosów, jedną do nakrycia tutaj ramion, jedną do przewiązania w pasie, żeby po prostu no, się odpowiednio do tego meczetu zakryć i po prostu no, uszanować, że takie są tutaj zasady w tej religii. Także no tyle. Ja Wam teraz pokażę, jak tą chustkę założyć. Słuchajcie, no muzułmanki oczywiście, które przychodzą na modlitwę, bardzo skrupulatnie zasłaniają włosy, ale turystki do zwiedzania meczetu czy cmentarza aż tak nie muszą przesadzać. Wystarczy, że po prostu jakąkolwiek chustką sobie trochę włosy przykryją. Można to sobie tak tutaj obwiązać, te długie, wystające włosy schować, a te tutaj trochę mogą wystawać. Nic się nie stanie. Jeżeli chodzi o turystki, to tak, w zupełności wystarczy. Także ja jestem gotowa, zabieram kamerę i idziemy do meczetu, tam opowiem Wam resztę. Kolejna zasada dotycząca ubioru przed meczetem. Ściągamy buty koniecznie. Nigdy nie wchodźcie do meczetu w butach. I można je zostawić tutaj, na tej półeczce. Albo jeżeli nie chcecie butów zostawić na zewnątrz, to możecie mieć je w ręce przy sobie, czy też zapakować do jakiejś torby i ze sobą do środka zabrać. I wchodzimy do środka. Zobaczcie. Tak wygląda ten meczet. Malutki meczet na wsi, ale bardzo ładny. Zobaczcie te detale. Zawsze w meczetach dużo pięknych wzorów, piękne żyrandole. Zobaczcie. Pięknie to wygląda. Jeszcze tutaj w tą stronę Wam pokażę. Bardzo ładne mozaiki. Piękne, zdobione okna. Tak to wygląda. I cały meczet wyłożony jest dywanami. Dlatego też właśnie tutaj nie wchodzi się w butach. I na tych dywanach odmawia się właśnie modlitwę. I zobaczcie, są tutaj na tym dywanie wszędzie właśnie takie pasy. One oddzielają rzędy wiernych. Tutaj stoi jeden rząd i modli się do przodu, a tutaj z przodu następny rząd i tak dalej. Wierni modlą się w tą stronę. Tutaj to miejsce jak się nazywa? Mihrab. Mihrab. Tam stoi imam i prowadzi modlitwę. I to miejsce wskazuje kierunek w stronę Mekki. A tutaj to, ta ambona? Mimber. Mimber się nazywa i stąd właśnie imam wygłasza kazanie w piątkową modlitwę. Meczet najlepiej zwiedzać w czasie, kiedy akurat nie odbywa się tutaj modlitwa, a odbywa się dosyć często, bo muzułmanie modlą się 5 razy dziennie. Najlepiej sprawdzić po prostu sobie według miejscowości, w której akurat się znajdujecie, na konkretny dzień, o której godzinie będą modlitwy, no bo to się zmienia w zależności od świtu i zachodu słońca. Możecie sobie to sprawdzić w internecie albo możecie po prostu nasłuchiwać wezwań na modlitwę. Także jeżeli usłyszycie, że jest nawoływanie na modlitwę, w ciągu kilku minut powinni się zebrać wierni i modlitwa powinna trwać 15-20 minut. Potem oni już powinni wychodzić i wtedy będzie, myślę, najlepszy czas, żeby ten meczet zwiedzać. Ale jeżeli już traficie na kogoś, kto będzie się modlił, no to po prostu starajcie się mu nie przeszkadzać. Absolutnie nie chodźcie przed nim, żeby go nie rozpraszać. Wyłączcie dźwięk w telefonie, no i po prostu gdzieś stańcie z boku i
No nie przeszkadzajcie, myślę, że to są takie oczywiste kwestie. Tak samo byście się zachowali w jakiejkolwiek innej świątyni, więc tutaj te same zasady obowiązują. A gdybyście chcieli w meczecie robić zdjęcia, jeżeli będziecie fotografować siebie i jesteście na przykład z partnerem czy z partnerką, no to raczej unikajcie takich zdjęć, wiecie, jakichś romantycznych w objęciach, trzymając się za ręce. To nie to miejsce na takie zdjęcie. Z tego unikajcie. No i też gdybyście mieli robić zdjęcia komuś, no to bądźcie ostrożni, nie jakoś tak ostentacyjnie i na pewno nie fotografujcie modlących się kobiet, jak już to mężczyzn i najlepiej za pozwoleniem. W większości meczetów są osobne dwie części, jedna dla mężczyzn i druga dla kobiet. I akurat w tym meczecie tak jest, więc zaraz Wam pokażę, jak ta część dla kobiet wygląda. Mężczyźni modlą się tutaj na dole, kobiety u góry. A jeżeli nie ma takiej możliwości, jest tylko jedna część, to wtedy mężczyźni modlą się z przodu, a kobiety z tyłu. I ma to zapewnić po prostu komfort kobietom, no bo jednak w takiej modlitwie w islamie wykonuje się też różne pozycje, łącznie z pochylaniem się. No i gdyby kobiety były z przodu, mężczyźni z tyłu, no to wtedy miałyby z tyłu głowy to, że jak będą się pochylać, to za sobą będą miały głowę jakiegoś obcego mężczyzny. Więc lepiej chyba mieć jednak głowę obcej kobiety, dlatego właśnie kobiety z tyłu, dla ich komfortu. No i też wydaje mi się, że po to, żeby nie rozpraszać mężczyzn w modlitwie, żeby oni z kolei nie patrzyli na pochylające się kobiety. Takie mam wrażenie. No ale tutaj akurat jest osobne miejsce dla kobiet, więc Wam pokażę. Aha, i jeszcze jedna ważna kwestia tutaj. Podczas zwiedzania, jeżeli to będzie taki meczet właśnie podzielony na część dla mężczyzn i dla kobiet, to kobieta może przebywać i w tej części dla mężczyzn, i w tej części dla kobiet, ale mężczyźni mogą przebywać tylko w tej części głównej dla mężczyzn, nie mogą wchodzić do części dla kobiet. O tym pamiętajcie. Dobrze, to wchodzę teraz na górę i Wam pokażę, jak to tam wygląda. Zobaczcie, tak wygląda ta część tutaj z dołu i widzicie, że jest też zasłonięta zasłonką. I wejście do tej części też jest osobno. Już tam wchodzę. Tutaj się wchodzi po schodach. I tak wygląda ta część dla kobiet. Wszystko jest zasłonięte zasłonką, więc mogą być tutaj pewne, że nikt ich nie będzie z dołu podglądał. I tak wygląda meczet z góry. Jeszcze może wejdę tutaj. Ten taras, zobaczę, jak stamtąd wygląda. Tak to wygląda tutaj u góry. Tutaj możemy się bardziej przyjrzeć jeszcze tym pięknym wzorom. No, piękny ten meczet. Malutki, wiejski meczet, ale naprawdę piękny. Zobaczcie, jakie ładne witraże tutaj w tych oknach. Jeszcze tutaj Wam pokażę z góry. Tak to wygląda. Pamiętajcie też jeszcze o tym, że jeżeli będziecie zwiedzać meczet w piątek, to właśnie w piątek odbywa się najdłuższa modlitwa. Normalnie, tak jak Wam mówiłam, trwa mniej więcej 15-20 minut, ale piątek to jest dla muzułmanów dzień święty i mają takie coś jak odpowiednik naszej mszy świętej niedzielnej. Właśnie w piątek podczas tej modlitwy, tak mniej więcej w południe, poza modlitwą jest jeszcze też odmawiane kazanie, no i wtedy ta modlitwa razem z tym kazaniem trwa jakieś 45 minut, więc to zdecydowanie może potrwać trochę dłużej. No i podczas Ramadanu wyjątkowo ta ostatnia modlitwa wieczorna też jest dłuższa. Jak długa, to akurat zależy od tego, ile wersów z Koranu jest recytowanych, ale tutaj w tym meczecie podobno trwa około godzinę. Zresztą zobaczymy, jak to będzie dzisiaj wieczorem. To jest pomieszczenie, w którym można dokonać rytualnego obmycia przed modlitwą. Po turecku mówi się na to abdest. I teraz oczywiście Wy jako turyści, jeżeli wchodzicie tylko zwiedzać meczet, no to nie musicie tutaj się obmywać, absolutnie. Ale muzułmanie, którzy chcą wejść na modlitwę, przed każdą modlitwą muszą takiego obmycia dokonać. I polega to na tym, że najpierw obmywają wodą dłonie,
aż do nadgarstków 3 razy, zaczynając od prawej dłoni. Później opukują 3 razy usta, 3 razy nos, później 3 razy twarz, później 3 razy ręce od dłoni do łokci, znowu zaczynając od prawej. Później tymi mokrymi dłońmi raz przecierają włosy, uszy i później na końcu 3 razy myją stopy, znowu zaczynając od prawej. I jak może zauważyliście, ja mam pomalowane paznokcie. No i znowu mogę mieć takie paznokcie pomalowane, wy też, jeżeli wchodzicie tylko jako turyści na zwiedzanie meczetu, ale gdybym była muzułmanką i chciała się pomodlić i chciała się przed taką modlitwą obmyć, to nie mogłabym mieć pomalowanych paznokci. Dlatego, że lakier do paznokci uniemożliwia dotarcie wody do płytki paznokciowej i wtedy takie obmycie się nie liczy. Więc religijne muzułmanki, które regularnie się modlą, zazwyczaj nie malują paznokci. Ale znalazłam, słuchajcie, w internecie taką ciekawostkę. Wyobraźcie sobie, że nasza polska firma Inglot wypuściła do sprzedaży oddychające lakiery do paznokci, które mają niby dopuszczać w jakiś sposób powietrze i wodę do płytki paznokciowej. I podobno Polska Liga Muzułmańska, przejechał motorem, podobno Polska Liga Muzułmańska, taka Rada Imamów w Polsce, zatwierdziła, że jak najbardziej są takie lakiery halal, więc mogą być przez muzułmanki używane. Podam Wam linki do źródeł, jakie znalazłam. Myślę, że to bardzo ciekawe i że to akurat polska marka. I ostatnia informacja tutaj na zewnątrz. Zobaczcie, przy meczecie są wieże. One nazywają się minaret i z takiego minaretu właśnie można usłyszeć nawoływanie do modlitwy, czyli po turecku ezan. I ten ezan jest śpiewany przez muezina w języku arabskim. Później wieczorem Wam pokażę, jak to brzmi. I to wszystkie informacje na razie, jakie mam na temat meczetu dla Was. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to możecie je oczywiście zadać w komentarzu, a my teraz już uciekamy do naszych przyjaciół na iftar. Zobaczymy, co uda mi się Wam tam pokazać, a później z tej wieczornej modlitwy. Idziemy. Pokażę Wam, co tutaj mamy na stole na iftar. Zupa, tutaj sałatki, oczywiście talerzyk do zakończenia postu. Tutaj mamy mięso gulaszowe. Tutaj jest sarma, czyli liście winogron z nadzieniem. Tutaj pilaw, czyli ryż po turecku. Tutaj mamy içli köfte, czyli takie ciasto z nadzieniem z mięsa mielonego. I tutaj kurczak zapiekany w pire ziemniaczanym. No i oczywiście ramadanowe pide. I tak się cały stół prezentuje. Jeszcze zanim zaczniemy jeść, to zapytam tutaj naszą wspaniałą gospodynię, która to wszystko przygotowała, o jedną sprawę, ale będziemy mówić po turecku, więc pamiętajcie, żeby włączyć napisy. Sorum şu. Sen tabii ki oruç da tuttun. Bunlar hepsini yaptın. İşte yemek yaparken, oruçluyken zor olmuyor mu? Tadına bakabiliyor musun? Yutmadan ağzına alıp bakabiliyorsun. Ama ben genelde tuzsuz yapmayı tercih ediyorum. Tuz sonradan atılabiliyor çünkü ama tuzlu olursa yapacak bir şey yok. Tamam. Tamam, teşekkür ederiz. Allah kabul etsin. A po iftarze oczywiście czaj i deser. Allah. Sami'allahu liman hamidah. Allah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte
الله لمن حمده الله 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 الله. A po modlitwie jeszcze wstąpiliśmy na kawę po turecku. Pięknie podana. Tutaj widzę jeszcze lokum, woda do przepłukania kubków smakowych. Chyba średnio nas widać znowu się żegnamy. No ale widać. Po ciemku z samochodu. Wróciliśmy właśnie już z wioski z powrotem Tak. pod blok i chcieliśmy tutaj zakończyć tego vloga. Ostatecznie ta modlitwa ramadanowa trwała Około godziny. Około godziny. No, trochę tam udało mi się nagrać, więc trochę zobaczyliście. Iftar też był przepyszny. Bardzo się Zeynep postarała. Także najedzeni, zadowoleni, wracamy do domu. No i tak jak już mówiłam, skoro to jest ostatni vlog w tym Ramadanie, No. zostało tylko kilka dni do świąt Ramazan Bayramı, które zaczynają się teraz w niedzielę, to chcielibyśmy już tutaj złożyć życzenia tym, którzy te święta obchodzą. Co życzymy? İyi bayramlar. I Bayramlar. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak takie święta po zakończeniu Ramadanu wyglądają w tureckiej rodzinie, jakie są tradycje i jak wygląda też odwiedzanie w tym czasie zmarłych krewnych na cmentarzu, to ja to wszystko pokazywałam, jak byliśmy w zeszłym roku u Nuriego rodziny na święta. Więc wrzucę wam też link w przypiętym komentarzu. Tam możecie sobie zajrzeć i nadrobić, jeżeli tego nie widzieliście. A teraz już się żegnamy i do zobaczenia w następnym vlogu, mam nadzieję już niedługo. Tak. Do zobaczenia. Görüşürüz. Bywajcie.